Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Wita się z Wami Marta i kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na już takie ostatnie, tak naprawdę zakończmy już tematy zimy, zaczynajmy myśleć o wiośnie i na zakończenie po prostu już tematu zimy powiem Wam o takich moich topkach. To znaczy będą to zapachy, które używam tylko i wyłącznie zimą i nie wyobrażam sobie w ogóle sięgnąć po nie inną porą roku. I głównie dlatego, że testowałam je w różne pory roku i wiem, że tylko przy niskich temperaturach się sprawdzają. Także zapraszam. Generalnie w swojej kolekcji mam bardzo dużo zapachów na zimę. I bardzo często w listopadzie chyba Wam robiłam taki film, albo w październiku na koniec, już nie pamiętam dobrze, o właśnie zapachach na zimę. I bardzo często, czy to były, nie, chyba na zimę. I bardzo często Wam mówię o pudrowych, że właśnie różne pudry mi się na zimę sprawdzają. Tak, tylko że te pudrowe zapachy pasują mi też na jesień, pasują mi też na taką wczesną wiosnę. Nawet potrafię się w nie ubrać latem i absolutnie mi to nie przeszkadza. Ale ponieważ już w kwietniu zrobię Wam takie moje, to co ja uważam na temat zapachów na wiosnę, to chciałabym ten temat zakończyć, dlatego że też Kasia mnie na przykład poprosiła o taki film. Już nie chciałam Wam mówić o wszystkich zapachach na zimę, które ja uważam, że są idealne na zimę, ja używam w zimę z mojej kolekcji, dlatego że tego byłoby dużo i już taki film na kanale jest, ale o takich zapachach, których absolutnie nie wyobrażam sobie ubrać o żadnej innej porze roku, no to mogę Wam zrobić. I nie jest tego dużo naprawdę, bo ja generalnie mam tak z perfumami, nie wiem jak Wy, że większość jestem w stanie ubrać, nawet jeżeli może nie latem, nie do końca mi się to sprawdza, to na pewno tą wczesną wiosną, jesienią jak najbardziej, nie widzę problemu. Natomiast to są zapachy, które kompletnie na mnie nie fajnie, może nie to, że nie fajnie, ale nic mi nie dają o innych porach roku. I takim na przykład zapachem jest Star Maubusin. Ja próbowałam go nosić latem, no bo generalnie jest to jakiś tam gourmandowy zapach, ale on przez to, że jest jednak w jakiś tam sposób dymny, bardzo mi latem nie odpowiadał. Są czasami takie zapachy i na przykład do takich zapachów zalicza się Narciso Rodriguez Poudre, ta kostka taka biała. To są takie dosyć tytoniowe perfumy. No i zimą wybrzmiewają bardzo tytoniowo, ale latem z kolei owocowo brzmiały na mnie, co mi mega pasowało i strasznie mi się to podobało. Tu tak nie ma. To są zbyt otulające, za mocno otulające. Ja tu nie wyczuwam też kwiatu, nie wyczuwam tu żadnych takich nut przełamujących, żadnej owocowości, która mogłaby na przykład przy wyższych temperaturach się wybić i być właśnie taką bardziej zauważalną i mocniej dającą o sobie znać. Nie, zbyt mocno otulające, bardzo ze świętami wręcz mi kojarzące się, przy minusowych temperaturach cudownie otulające, także to jest zapach, którego ja nie nałożę o żadnej innej porze roku, jak tylko zima i to też kiedy są te niższe temperatury, bo jak było na przykład te 8 stopni w cieniu, tak do 15 na przykład dochodziło na słońcu, to już absolutnie nie widziałam się w tym zapachu. Kolejny to jest BDK Gris Charnel. To jest, słuchajcie, zapach, który jak testowałam BDK, to było to bodajże właśnie lato. I on mi się bardzo oczywiście spodobał i wszystko było super, tylko ja go wtedy testowałam na nadgarstku. Na nadgarstku jest troszeczkę inaczej niż jak się testuje zapachy globalnie, czyli no tu wszędzie i po prostu nosimy ten zapach. Natomiast on w zależności od temperatury układa się różnie. Jak właśnie bywały te 15 stopni, u nas tutaj przynajmniej w okolicach Warszawy, w Warszawie,
to ten zapach był nie do zniesienia, mam wrażenie. Jest zbyt drzewny, zbyt mocny, taki dosyć przytłaczający. Natomiast przy minusowych on był świeży wręcz, orzeźwiający, był taki pełny życia, taki bardzo dobrze na mnie wybrzmiewał. Dlatego tak sobie myślę, że tego zapachu nie będę używała innej pory roku niż zimą, więc będę go zużywała ze 100 lat, ale co tam, może ktoś zechce odlewkę, to się podzielę jak najbardziej zapachem. Natomiast no nie, on mi nie pasuje przy wyższych temperaturach. Kolejny taki zapach, słuchajcie, to jest Nishane i to jest Ambra Calabria. To jest zapach strasznie mocno, bardzo mocno drzewny i ambrowy. I to jest zapach i otulający, i taki, który bardzo się kojarzy z takim, nie wiem, to jest taki jak zmurszały las, jak wchodzicie do takiego zmurszałego lasu. Jest jakaś wilgotność, ale z drugiej strony też suchość, gdzie można rozpalić ognisko. To jest taki bardzo mocno kojarzący się zapach. Na mnie wybrzmiewa pięknie drzewnie, ale nic wyjątkowego, muszę przyznać. To jest jeden z takich zapachów, z którego ja nie do końca jestem zadowolona. Tak trochę trafiłam jak kulą w płot. Na 100% żadną inną porą roku ja po niego nie sięgnę. Jesień też byłaby tutaj dosyć problematyczna, bo jest strasznie mocno drzewny i niestety, albo stety, mocno balsamiczny. To znaczy tak, ja lubię kompozycje drzewne, balsamiczne, ale ten jest zbyt mocno, mam takie wrażenie, i ta ambra jeszcze niestety podbija mocniej to. Także to jest zapach dla mnie stricte na zimę. On nie jest brzydki, ale po prostu spodziewałam się po tej marce czegoś innego. Muszę ją potestować z innymi zapachami. Nie jest brzydki, ale też jego trwałość pozostawia wiele do życzenia, o tak bym powiedziała. Także tylko i wyłącznie zimą. No a to może kogoś zaskoczyć. Może, ale nie musi. A chodzi o Camre Latafy. Nawet ostatnio przeszła mi taka myśl przez głowę, żeby kupić Latafę Kakwę, ale stwierdziłam, że jednak nie, bo w sumie po co mi tego tyle. Ja mam te swoje plany zakupowe, testuję tyle rzeczy i tak dalej, że naprawdę zacznę się ograniczać, bo ja w tym roku chyba już zrobiłam zakupy na cały rok, takie wrażenie, i trzeba z tym przystopować. Ponieważ on dla mnie jest kompozycją karmelową i taką dosyć ciastową, to teoretycznie są pewne zapachy w mojej kolekcji, będzie na ten temat film, które widzę latem w stylu gourmandowym. Natomiast mi jego się nosi i ja się z nim dobrze czuję tylko i wyłącznie przy niższych temperaturach. On wtedy jakby wydobywa z siebie jeszcze taką większą, bardziej mnie otula. Mam takie wrażenie zaopiekowania zapachem, jeżeli mogę to tak nazwać metaforycznie. Dlatego, że on właśnie jest tak bardzo gourmandowy w stronę takiego ciasta zimowego wręcz. No bo ciasta też się dzielą na te zimowe i na te letnie. Ciasto z galaretką, z owocami jest ciastem, które na ogół sięgamy latem. Ciasta natomiast jakieś z karmelem, z orzechami, takie ciężkie, keksowe, to są ciasta zimowe i to mi się tak kojarzy i też ja się wtedy dobrze w tym czuję. Natomiast latem czy inną porą roku trochę tak przebrana. I jesień nie, dlatego że ja mam na jesień coś zupełnie innego, co lepiej wybrzmiewa i na przykład jesienią lepiej wybrzmiewa Latafa Eclair, mimo że tam też jest jakaś pudrowość zapachu, co można by uznać za otulającą, ale tak jak Wam powiedziałam, jest
Są zapachy pudrowe, które mam w kolekcji, które też używam zimą, ale też używam jesienią, wczesną wiosną, potrafię sięgnąć nawet latem, typu Orchid Frank Boclet, typu Mon Guerlain Intense od Guerlain, La Vie Belle na pewno tak samo. Natomiast nie potem. Latafa właśnie Eclair, natomiast nie potem. Ten w ogóle nie podoba mi się wręcz. Czuję się ciężko z nim, kiedy noszę go przy wyższych temperaturach. Teraz pokażę Wam zapach, o którym Wy wiecie, bo jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że w tym zestawieniu tego zapachu nie zabraknie. To jest zapach, który był wyciągnięty na luty i którym naprawdę się perfumowałam i staram się korzystać z tego zapachu jak najwięcej mogę zimą. To jest zapach tylko dla mnie przy niskich temperaturach. Ja go trochę odkryłam w lutym na nowo. Odkryłam, jak kobiecy to jest zapach i przepiękny, ale właśnie w lutym były takie niższe temperatury na początku lutego i on po prostu brzmiał jak ten mróz za oknem, no to wszystko tak ze sobą gra. Natomiast ja nie mogę go znieść przy wyższych temperaturach. Jest dla mnie strasznie aldehydowy, różany, przytłaczający i różany, i aldehydowy, przytłaczający, też taki alkoholowy mocno. No nie wiem, coś się z nim dzieje na mojej skórze, że po prostu nie jestem w stanie znieść tego zapachu. I naprawdę jest to pierwszy zapach, o którym zawsze pomyślę zimą, że muszę go używać, bo nie jestem w stanie go i nie zużyję go nigdy, bo tylko zimą mi pasuje. To też jest zapach, który był w lutym. Teraz jest zapach dosyć nowy w mojej kolekcji, ale też był wyciągnięty na luty. I jest to Atelier Cologne Gold Leather. No i właśnie. To jest dla mnie zimowa opowieść, dlatego że on przy wyższych temperaturach dosyć kwaśno wypada. Przy niskich temperaturach to jest piękna skóra, taka no mocniejsza. Nie można powiedzieć, że to jest coś w stronę Ganymed czy jakiejkolwiek innej świeżej skóry. To jest mocna skóra, ale niezwykle piękna przy minusowych temperaturach. Natomiast jeżeli temperatury są dodatnie, wychodzi mocno kwaśno i męsko. Ona tak w takiej postaci mroźnej jest stricte unisexem. Ani nie jest bardziej przechylona szala na męską, ani na damską. Po prostu jest wtedy bardziej taka skóra drzewna. I nie wybijają się tak czyste nuty tej skóry. Natomiast właśnie przy wyższych temperaturach ona przez to, że to jest też kompozycja drzewna zdecydowanie, wybija się kwaśno. Jakby trochę balsamiczność drewna, które tutaj jest, w połączeniu z tą skórą, wybrzmiewa dosyć kwaśno. Dlatego dla mnie teraz po tych testach w lutym wiem, że tym bardziej, że ja go kupując też już się nim psikałam i akurat w styczniu były takie temperatury właśnie wyższe. No i on mi nie leżał. Po prostu ewidentnie jest to zapach do minusowych temperatur. Zostały mi jeszcze dwa zapachy. I jeden to jest Raison Margiela replika By the Fireplace. To jest zapach, którego absolutnie nie wyobrażam sobie używać kiedy indziej niż zimą. I to nie ze względu akurat na to, że on inaczej brzmi, jak jest ciepła, a inaczej jak jest minusowa temperatura. On brzmi cały czas tak samo. Natomiast to, jak ja go odbieram, bo ja go naprawdę odbieram jak taki kominek palący się w domu. Ja nie mogę tego wyplewić. Ja za każdym razem, jak nim się psikam, to po prostu czuję ten kominek od razu i mam przed oczami ten rozgrzany, ten żar płynący z tego kominka.
I przez to jakby nie mogę, nie wyobrażam sobie używać tego w jakąkolwiek inną porę roku, bo jesień, no nie widzę tego kominka jesienią. Jesień mimo wszystko przez ostatnie lata kojarzy mi się z ciepłem, z bardzo miłym czasem, z takimi spacerami przyjemnymi, na pewno nie z jakimś takim strasznym chłodem i zimą. Być może kiedyś inaczej bym to odbierała, kiedyś zima się zaczynała bardzo wcześnie, nieraz przychodziła już w październiku. Teraz mamy raczej prawdziwe jesienie. One czasem są bardziej deszczowe, czasem są bardziej słoneczne, ale jednak ta zima raczej nie przychodzi. W związku z tym nie widzę tego, aby nosić go czy jesienią, czy wczesną wiosną. Absolutnie dla mnie to jest przez konotację w moim mózgu, to jest zapach tylko i wyłącznie zimowy. I ostatni zapach, o którym Wam powiem, tutaj się zastanawiałam, bo jest to zapach, który nosiłam latem. Jest to zapach, który też nosiłam zimą, ale jednak doszłam do wniosku, że tak sobie się zastanowiłam sobie. Marta, czy Ty widzisz, żeby mając taką kolekcję, sięgnąć po ten zapach, nie wiem, wiosną, latem, czy nawet jesienią? Nie widzę. I jest to Masque Ravageur Frédérica Malle. Ja kocham ten zapach. Uwielbiam go, po prostu mam wrażenie, że on jest na mnie skrojony. On jest po prostu tak cudowny, ale jest tu taka nuta mroźna. Jeżeli dobrze się wczujemy w ten zapach, to wyczuwa się jakby właśnie taki balans tego zapachu i wydaje mi się, że ta nuta mroźna, którą gdzieś ja dosłownie wyczuwam, a zimą wyczuwam, mam wrażenie, że jeszcze bardziej, powoduje, że ten zapach jednak w mojej ocenie, na mnie, ma najlepszy odbiór zimą. To znaczy ja najcudowniej w nim się czuję zimą. To jest wtedy jakby, że wszystko zagrało. Nie ma żadnej tutaj pomyłki, nie czuję się przebrana, udziwniona, albo nie wiem, że coś tutaj kompozycyjnie mi nie gra. Także dla mnie Masque Ravageur Frédérica Malle tak naprawdę teraz jest zapachem zimowym i to nie jest zapach, po który ja sięgnę kiedy indziej. Tym bardziej, że od Frédérica Malle mam jeszcze En Passant, Portrait of a Lady oraz de Magnolia i one wszystkie są całorocznymi zapachami. Natomiast z tym największą pomyłkę czułam latem. I tak jak sobie przeanalizowałam, to naprawdę tak jest, że czułam się nieraz nie na miejscu i tak w domu sobie mogę nosić, słuchajcie, co chcę, tak naprawdę każdy z tych zapachów mogłabym nosić, ale jeżeli zapach nie robi dla mnie tego, co ma robić, no to ja albo się takiego zapachu pozbywam, albo przenoszę ją na konkretną porę roku po to, żeby czuć się w nim odpowiednio. Bo ja nie noszę, ja codziennie się perfumuję, pracuję w domu, nie noszę perfum dla nikogo oprócz siebie samej. Ja muszę się czuć turbo komfortowo z danym zapachem. Ja muszę mieć poczucie, że wszystko mi gra z tym zapachem. O tej godzinie, w tym dniu, o tej porze roku, ze słońcem, z minusem, z plusem, z deszczem, ze wszystkim. I to są zapachy, które świetnie brzmią, nawet jak śnieg pada, jak jest minus, jak jest taki nawet słońca, ale mroźne. Ale nie widzę absolutnie, żebym miała te zapachy ubrać jakąkolwiek inną porą roku. Także to było moje zestawienie. Podzielcie się swoim zestawieniem, czy z czymś, co powiedziałam, się zgadzacie. Być może też z czymś, co powiedziałam, się nie zgadzacie, ale perfumy są bardzo indywidualną sprawą i ja myślę, że Wy wszyscy to wiecie, bo ja widzę, jak komentujecie, że często odbiór jednego zapachu jest
totalnie różny. Wy to widzicie inaczej, ja to widzę inaczej i akceptujemy to, że tak jest, bo i tak będzie. Powiem Wam jeszcze tylko jedną rzecz, a mianowicie, że mi mniej więcej tak co 10 lat zmieniają się hormony. Mężczyźni może nie chcą tego słuchać, więc już możecie się wyłączyć, a kobiety może zechcą. Co 10 lat zmieniają mi się hormony. Mam taką burzę hormonalną co 10 lat, tak totalnie wszystko zmienione, że widzę to na perfumach. I teraz właśnie, niedawno skończyłam te 40 lat, bo tak naprawdę mam 41, więc niedawno. I ja widzę, że zaczynam odbierać zapachy inaczej. Troszeczkę mnie to martwi. Troszeczkę mnie martwią zapachy z wanilią, które zaczęłam trochę inaczej odbierać. Zaczęłam bardzo mocno wyczuwać, że niektóre zapachy, na niektóre nuty źle reaguję, że moje pH skóry z niektórymi nutami przestało się jakkolwiek lubić, że to już nie jest tak, że mogę sobie nosić każdy zapach, kiedy ja chcę, bo tak zawsze było, że nie dzieliłam zapachów na pory roku. Latało mi, co jest teraz, ja chcę ten zapach i po prostu go ubieram i on zawsze brzmiał na mnie tak samo. Zauważyłam, że teraz jest totalna zmiana i totalnie jest inaczej. Dlatego warto też o tym rozmawiać i możemy też o tym rozmawiać, że będzie się nam zmieniało, że my się zmieniamy, zmienia nam się pH, hormony mają na to wszystko wpływ. Słuchajcie, nieraz coś testuję na nadgarstku i potrafię mieć inny odbiór niż globalne testowanie. Więc pewnie i aplikacja w danym miejscu też może mieć jakieś znaczenie. W każdym razie ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas ze mną bardzo miło. No i już nie myślmy o tej zimie. Już zakończmy temat zimy. Idźmy prężnie do wiosny. Ja kocham wiosnę. Jest to moja ulubiona pora roku. Dzięki. Buziaczki. Pa!